Jedziemy na wycieczkę bez dzieci. Taki bonus. Znaczy jedno dziecko tu nauczycieli. jest, ale damy radę z jednym. Tam jest dziecko. Jak już. Jedziemy na taką miejscówkę, gdzie właśnie z dziećmi lepiej nie jechać, albo jak się pojedzie, to nie da się z nimi tam zejść, bo jest to dosyć ryzykowne i dlatego wykorzystujemy ten jeden z nielicznych dni, kiedy dzieci są w szkole, a my oboje mamy wolne i spróbujemy nagrać coś z tego miejsca. Mamy dzisiaj zaledwie 2 stopnie, ale jest pięknie i słonecznie. Dojeżdżamy już, zostało nam 7 minut drogi. Pogoda jest piękna, więc mamy nadzieję na piękne ujęcia. Muszę się nauczyć innych przymiotników niż piękne, nie? Urocze miejsce. Jakkolwiek nazwę ma nie uroczą. Devil's Pulpit nie kojarzy się miło. Tutaj po lewej stronie jest taki mały parking, ale my spróbujemy sobie zaparkować trochę bliżej. Tutaj jest dosłownie miejsca na kilka samochodów i tak do końca to w ogóle nie wiadomo, czy to tu jest legalne, bo to nie jest taki typowy parking. No dobra, przyjechaliśmy na miejsce. Idziemy się rozejrzeć. No więc jeśli chodzi o parking, wygląda to tak, czyli właściwie nie wygląda. W sensie nie wygląda to w ogóle jak parking. Kawałek drogi, z jednej strony zablokowany, jak widać, jakimiś ogromnymi głazami i po prostu ludzie tutaj parkują. Jest tutaj ta tablica informacyjna, więc myślę, że jest takie ciche przyzwolenie na to, żeby tutaj parkować, ale jakby nigdzie oficjalnie nie pisze, że to jest parking i generalnie widać, że jakby lokalne władze starają się nie reklamować tego miejsca. Ktoś wpadł na taki pomysł, że zawiesi tu but. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Czy to chodzi o to, że po przejściu tej trasy niektóre buty już nie nadają się do użytku? Czy to jest jakaś tradycja lokalna? Nie wiemy tego. Nie wziął telefonu z samochodu, więc musi się wrócić. Jak jest? Tak pobiegł. Jest otwarte auto? Tak. Dobrze, już lecę. Mężu. Co byś ty bez tej żony zrobił, mężu? Także miejsce cieszy się powodzeniem, tak czy siak, mimo że prawie, że nie ma gdzie tutaj zaparkować. A szczególnie właśnie w weekend, w jakąś ładniejszą pogodę, w lecie, myślę, że naprawdę może być problem. Więc warto przyjechać sobie wtedy wcześniej rano, żeby w ogóle mieć gdzie się zatrzymać. No albo potem można ewentualnie zaparkować gdzieś dalej i po prostu przejść się kawałek dalej. Zrobić sobie dłuższy spacer. Proszę, kochany mężu, twój telefon, żebyś miał jak latać dronem. Dziękuję. Mój ty wyrywny. Mamy marzec, mamy bagno, ale jest tutaj to dość mocno przymarznięte. Także nie jest dzisiaj najgorzej, ale normalnie to tu jest straszne błoto. Jest bardzo grząsko. Podoba mi się tu. Możemy iść tędy, ale wydaje mi się, że lepiej tam chyba koło drogi. No, tutaj trzeba się przedzierać przez krzaczory. No i tu już jest pierwszy powód, dla którego tego miejsca nie polecamy na wycieczkę z dziećmi, bo niestety trzeba przejść tutaj koło tej drogi. Za zakrętu nawet nie widać, czy coś jedzie. Jest wąsko, jest się bardzo blisko drogi. Tutaj po drodze próbowaliśmy zaparkować też, ale przedtem stał tutaj van, nie było już miejsca. No a teraz już jest, bo odjechał. Więc to jest taki najbliższy parking, takie miejsce, gdzie można zaparkować. Myślę, że spokojnie 3 samochody osobowe i tutaj się wchodzi. I mamy kolejną tablicę ostrzegawczą. Jak byliśmy tutaj za pierwszym razem, to nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie idziemy i szukaliśmy tego miejsca i z tego, co widziałam właśnie na przykład na YouTubie, to dużo osób szuka tego miejsca, bo nie jest to takie oczywiste, nie ma żadnych oznakowań. Jest bagienko, Kuba właśnie w nie wszedł. Ciap, ciap. No tam, nie? No tam. Znaleźć sposób na przejście tego. I tutaj górą jest o wiele bardziej sucho. No i też widoczki bardziej spektakularne po drodze.
Także polecam wyjść sobie górą. Piękna dzisiaj pogoda. Mimo że nie ma zielonych liści, te drzewa są całkowicie łyse, to jest pięknie. Wystarczy trochę słońca i człowiek ma od razu o wiele więcej energii, o wiele bardziej chce się żyć, jak świeci słoneczko. I tutaj już mamy pierwszy widok. Postaramy się nagrać coś z samego schodzenia, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo podobno tam jest bardzo ślisko. Znaczy nie podobno, tylko jest po prostu. Bardzo wilgotne miejsce zresztą też. I jest jeszcze do tego zimno. Ziemia była zmarznięta, czyli prawdopodobnie schodki mogą być oblodzone. Miejmy nadzieję, że nie. Zobaczymy. Tam będziemy schodzić. Tutaj mamy zejście. Schodki wyglądają na suche. Co? Chyba przeciera szlaki, ale tam już schodki są mokre. Jest taka lina, żeby się czegoś chwycić. Schodki są tak nierówne. W ogóle nie są schodki. To są po prostu jakieś przypadkowe kamienie rozsypane dosłownie po tym miejscu. Matko, naprawdę trzeba się trzymać. Widać, że to miejsce nie jest jakoś specjalnie zadbane pod kątem bezpieczeństwa. A to jest kilometryczne błoto. Ale nie jest ślisko, przynajmniej nie jest zmarznięte. Pięknie, popatrz, sople lodu. I te korzenie tego drzewa w ogóle jak się wbijają, niesamowite. Dopiero teraz jak tutaj podałam kamerę, to mogę pooglądać. Trzeba uważać, bo jest lód. Nie jest to za ciekawe. Czekajcie, wam pokażę tutaj, jak Sylwia schodzi, bo to przejście jest naprawdę wąskie. Zobaczymy, jak sobie da radę. Jak ty tam zszedłeś tak szybko? Ja w ogóle szukam, gdzie mogę postawić nogę, żeby nie zjechać. Jest tak wysoko tutaj. Będę szła od błota. Dawaj, dawaj! Schodki są w totalnie złej kondycji, w ogóle to nie są schodki. Jakby nie było tych lin, to chyba bym tu nie zeszła. Trzeba się trzymać rękami. Jest to zejście dla osób, które czują się na siłach, zdecydowanie. Nie każdy jest tutaj w stanie zejść. Osoby, które mają szerzej w pasie, mogą zwyczajnie się nie zmieścić, bo tam jest takie bardzo wąskie przejście. I drogi nie ma po prostu, no chyba że zeskoczyć z góry, ale nie polecam. Jest dosyć wysoko. No ale warto, jak już się zejdzie, to faktycznie zobaczcie sami.
dodaje to jeszcze takiego klimatu. Liście bukowe, jak dobrze widzę. O, właśnie, przed chwilą spadł. That's where the devil stood. Alright, well I don't want to go. I don't want to go where the devil is. Right, okay. So that's where the Oh, I see. But how do you just walk through the water? Wow. A więc właśnie ten pan, który tutaj zszedł, powiedział nam, że będzie tutaj pływał dzisiaj. Polecał nam, że tam to następne miejsce jest o wiele bardziej ciekawe. I tam właściwie to jest to miejsce, gdzie faktycznie należałoby pójść, ale no nie jesteśmy na to przygotowani. Pogoda też nie sprzyja, no ale są i tacy, którzy lubią zimną wodę. Dobra, wchodzimy z powrotem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo daliśmy radę zejść. Teraz zobaczymy, czy wejdziemy. Mam nadzieję, że ten góry będzie się ładnie. Bo jest to niezłe wyzwanie. Jak dasz... W sumie bałam się, że będą obrodzone te schodki, ale No nie było źle. było źle. tylko O, słoneczko. Jak dobrze, witamy na powierzchni. Typełko. Było łatwiej się wspiąć z powrotem niż zejść tam na dół. Teraz muszę złapać oddech. Ale stwierdzam, że Szkoci to naprawdę jest inny rodzaj ludzi, bo im naprawdę zimno mniej przeszkadza niż nam z jakiegoś powodu. Pomijając pana, który wchodził do lodowatej wody, to właśnie mijaliśmy na schodkach dziewczyny, które schodziły w dół, były w krótkich spodenkach. Miały całkiem gołe nogi. A ja się zastanawiam, czy mam wystarczająco grube spodnie i myślę sobie, że mogłam sobie też założyć cieplejsze skarpety. Mam czapkę i rękawiczki i zimową kurtkę i nadal mi zimno. Także musi coś być na rzeczy. Słyszycie to? Dzikie ptaki, dzikie gęsi wracają z ciepłych krajów. A to może oznaczać tylko jedno, że idzie wiosna. Wracamy. Przyjemnie jest wsiąść sobie do ciepłego autka i się zagrzać, bo zmarzliśmy. Ale było warto. Czyż nie, mężu? Tak, było warto. Polecamy. Polecamy. Tylko bez dzieci. Spektakularne widoki, niesamowite widoki.